kochani, witajcie w nowym odcinku Niezgodny, Niezgodna. Dzisiaj może chciałbym odkryć z Wami, jak wygląda rzeczywistość, która nie jest niczym splątana, jest wolna i jak można się tam zaklimatyzować. Powiem może, jak ja to zrozumiałem. Jak zobaczyłem po takiej obserwacji na zewnątrz, jak zobaczyłem, że ludzie, którzy są w związkach, i oczywiście nie nakłaniam tutaj nikogo, żeby ktoś rezygnował ze związku, tylko jak poobserwowałem, jak widziałem małżeństwa, gdzie mąż przychodził po pracy zmęczony w Norwegii po 10 godzinach pracy, po 8, po 10, jak robią elastycznie, z zakupami, i przychodzą do domu, zastaje trójkę dzieci, żonę, i z roli, jakie odgrywają dzieci i żona, jak trudno obudzić się mężczyźnie w związku. Pracuje na nadgodziny, bo trzeba zarobić na kolejne wakacje, albo na kolejny komputer, na kolejny iPhone, kolejny telefon, kolejny abonament, zwiększone Wi-Fi, a to samochód, a to prawo jazdy dla dziecka, i to nigdy się nie kończy. Potem dzieci dorastają, albo się żenią, czyli powielają schemat, albo żyją w związkach, bo są bardziej świadomi, nie chcą już dzieci, albo jak chcą, to jedno dziecko, bo patrzą bardziej świadomie na to, jak rodzice żyli, i nie chcą na przykład, bo wiedzą, że dzieci to też jest koszt. To nie chodzi o to, żeby teraz się wyrzekać dziecka, jak się jest w związku, tylko bardzo łatwo to zaobserwować w Chinach, gdzie tam mają małżeństwa ograniczone rodzenie dzieci, bo populacja jest tak duża. Jak mają więcej dzieci, to płacą większe podatki. No i to tak z jednej strony dobre, z drugiej nie, ale co chcę nakreślić? Jeżeli nie kończy się ta opowieść, to mężczyzna, który przeżywa swoje życie, i oczywiście to jest normalne, jeżeli mama kobieta albo facet, mężczyzna przychodzi tutaj i chce być dobrym ojcem i przeżyć tak życie, albo kobieta chce być dobrą matką i spełnia się w tej roli, to jak najbardziej, to jest normalne. Tylko że jak widzisz kobietę, która jest zmęczona tym wszystkim, że najlepiej by to rzuciła, albo mężczyzna tak samo, by najlepiej odetchnął tym, to powiem Wam, że blokują go schematy. I chciałbym podzielić się, jak ja te schematy widzę. Nie rozstanie się, bo jest w związku katolickim, który mówi na dobre i na złe. Czyli jeden schemat go trzyma. Jeden mechanizm. Jeden program. I teraz drugi, co rodzina powie. Albo nie będą z nim utrzymywać kontaktu, albo będzie podział majątku. Tam jest tak dużo programów, że jak patrzy się na to, ja byłem tego świadkiem jako Jarek po rozwodzie, jak wygląda miłość po rozwodzie, podział majątku i to wszystko. Teraz to wspominam z uśmiechem na twarzy, bo proces, który pouzdrawiałem sobie, tam nie ma hejtu, nie ma rozdrapywania ran ani bólu.
po prostu zobaczyłem powielające się schematy u wielu ludzi, jak nie u większości. I te mechanizmy nie chcą się kończyć. Ludzie na przykład, jak zobaczyłem, że rozstają się i uciekają w inne związki, to kobieta na przykład mówi, no ale słuchaj, no to zróbmy sobie dziecko, żeby ten związek się utrzymał, no i trzeba się ożenić. Albo cywilny, no bo jak już wziąłeś kościelny, czy wzięłaś kościelny, to weźmy cywilny. Czyli jeżeli się śpi, wyrwiesz się z takiego związku, na przykład z takich relacji, w spaniu, że jesteś nieświadomy, tylko niewygodnie ci i po prostu chcesz to zmienić, to z automatu wychodzi tak, że powiela się to samo. Czyli wchodzi się w te same relacje, może bardziej ostrożnie, ale dalej się robi to samo. Czyli dalej są koszty, dalej są wydatki, dalej są spełnianie niekończących się życzeń, a z moich obserwacji widzę, jak mężczyźni czy kobiety, które mają portfel, czyli mają w związku te przysłowiowe cojones, no to powiem wam jedną rzecz, że oni są na końcu. Ja się zaśmiałem, ale to nie jest wcale śmieszne. Ja widzę, że oni są zmęczeni cały czas rozdawaniem tych pieniędzy, cały czas co się zarobi, to jest mało kto odkłada z takich śpiących ludzi, mało kto cały czas są więźniami systemu, czyli nie zmieni pracy, bo ją na to nie stać, albo jego na to nie stać. Nie przeskoczy do innej pracy, a jak przeskoczy, no to zrobi sobie jeszcze większe minusy, czyli trzeba będzie dobrać gotówkę. I co chcę wam powiedzieć odnośnie tego, co ja przerobiłem. Dla mnie związek z kobietą jako pełni, czyli miłości akceptacji kochania samego siebie, czyli w akceptacji tego, że są różne schematy, są różne konflikty, ale ja już w nie nie wchodzę, nie daję temu zielonego światła, nie daję temu uwagi większej niż mogę dać i mogę kogoś wesprzeć, mogę kogoś podbudować, ale nie rozdaję pieniędzy, nie rozdaję mojej dobrej energii na prawo i lewo, tylko dlatego, że zauważyłem, że większość ludzi tego nie szanuje, żyje w swoich mechanizmach, w swoich schematach i w dzieleniu się ich dramą, jak oni się dzielą z tobą dramą, to przerzucają tą energię na ciebie, a z siebie uwalniają. To tak jakby mieli brudne ciuchy, ty masz czyste, idziesz na dyskotekę, czy idziesz na bal, czy gdziekolwiek na miasto i zamieniasz się ciuchami, no bo on jest biedny, pokrzywdzony, albo ona jest biedna, pokrzywdzona. I ja czegoś takiego nie daję ani emocji, ani uwagi, ani mojego ucha, ani mojej częstotliwości, żeby ją zaniżyli. Żadną wartością. Czy pożyczysz pieniądze, to oni ci oddadzą za miesiąc, a słyszysz, że oni mają grosze w portfelu i będą mieli mniejszą wypłatę, to z czego oni oddadzą? Będą ci oddawali te pieniądze, które pożyczysz w niekończącym się spłacaniu kredytu, aż w końcu machniesz ręką. Tak jak pożyczysz takim ludziom. Nawet złap się na tym, albo spróbuj pożyczyć komuś, kto jest w takim mocnym deficycie. Ale pożyczając, powiedz, że daje w sobie powiedz, daje bez oczekiwań. Żeby nie robiła sobie, czy nie robił sobie z tego wagi. I pożycz mniejsze pieniądze. I zobacz, kto w takim deficycie i nie upominaj się o to.
zobaczysz, jak szybko to będzie albo zapomniane, albo to będzie oddawane po takich groszach, że nawet nie poczujesz, że w ogóle coś dostałeś. A z banku biorą, czy z chwilówek biorą pożyczki, małe pożyczki, czy tam może nawet duże, spłacą 1/5 i mówią, że oni nie będą spłacać, bo to bandyci i złodzieje. Ale podpisywał kontrakt, w którym zobowiązał się, że to odda. Dacie wiarę? Ale wracając do tych związków, to powiem wam, że gdy w pewnym momencie facet wybucha albo kobieta wybucha, gdy widzi na przykład, że nie dbają o ten związek, bo nie mają siły. Tu nie chodzi o to, że im brakuje motywacji. Oni nie mają tej motywacji, bo tyle system, tyle te zakupy niekończące się, te cały czas dokupywanie, te niewidzenie programu ego, który on nie chce tracić. Jak ja widzę ludzi na przykład, jak jestem gdzieś w lokalu, czy jestem gdzieś u jakichś znajomych i zobaczą coś u mnie, no to oni z automatu chcą to samo. Nieważne, czy to się dla nich przyda, czy to jest potrzebne, to tak, to jest... I wtedy się zastanawiam, kurde, kiedy tam jest koniec? Przywożę alkohol, to oni chcą akurat w tym momencie ten alkohol. Przywożę sok, to chcą sok. Przywożę coś do jedzenia, to najlepiej jedliby to samo. I uwierzcie mi, że tego tu nie ma końca. Jak ktoś jest mocno w ego, to ego nie odpuszcza. I teraz powiem wam na przykładzie tego, jak na przykład ludzie nie dbają o siebie. Mówią, o, ja ciebie kocham, ja jestem z tobą i tak dalej. Co się dzieje, gdy ego rośnie, ego dorasta, ego jest już po 30, po 40. Potem obserwuje, inna kobieta je delikatnie, nie tak jak jego, albo inna kobieta patrzy na faceta. Facet jest dobrze ubrany, zorganizowany, ma swoje pieniądze, dba o siebie, nawet jak pracuje fizycznie i dba o siebie, to już kobieta zwraca na niego uwagę, co mój facet robi. I zadaje sobie pytanie na dobre i na złe. No dobra, i teraz na dobre i na złe w małżeńskim związku, katolickim związku, na dobre i na złe się łączysz. Nie wiem, jak tam jest w innych religiach. Prawdopodobnie to samo, bo te schematy się powtarzają. Tam to nie chodzi o religię, że ja coś neguję. Tu chodzi o schematy, które widzę. Ja się dzielę z wami tymi schematami. I teraz taka kobieta czy taki facet mówi sobie, dobra, na dobre i na złe. I kontempluje. Gdzieś tam weźmie sobie dzień wolnego, zamiast wracać do domu, to pojedzie sobie do lasu, pojedzie sobie na plażę, posłucha szum fal, popatrzy na ludzi na prawo i na lewo, zobaczą, jak żyją, wyjdzie z tego kołowrotka, który sam tam wskoczył, nie wiedział, że tak się rozbuja, wyskoczył, zrobił coś nielogicznego i tutaj właśnie podkreślam, nielogicznego, bo jak robisz logiczne rzeczy, to nigdy tego nie zauważysz. Trzeba wyjść poza schemat, jak w egzaminie na IQ. Żeby wyrysować linię, to musisz wyjść poza kwadrat, poza kartą. I powiem wam, że jak widzę takie schematy, miałem taki przypadek pewnej kobiety z Facebooka, która napisała ze mną pisała ze mną na Facebooku i mówi, że zaprosiła mnie przez pomyłkę. Ale ja mam na Facebooku echo, więc no, nie mogła pomylić mnie po imieniu i nazwisku, ewentualnie po twarzy, bo jeszcze mam tam zdjęcie na Facebooku jako osoba fizyczna, jako Jarek. I powiem wam jedną rzecz, co zrobiłem. No dobra, ale mówię, wiesz co, czasami nie trafiasz tutaj przez pomyłkę. Odpisałem jej, mówię, kurde, może to... Ja nie wierzę nie wierzę w przypadki, tak? Wszystko dzieje się po coś. No i zadam jej pytanie. Powiedziałem, że buduję projekt,
tam gdzie natura spotyka serce i podałem jej linka, weszła tam, poczytała i zanim to przeczytała, to powiedziała: no co tam panie Jarku? No ale ja podałem jej imię Jarek, no bo nie mogę mi podać echo, bo po pierwsze nie widziałem jej, to tylko było przez Facebooka, i powiedziała: co tam panie Jarku? I mówi: gdybyś był bliżej, to byśmy mogli się spotkać na kawę, ale powiem wam jedną rzecz. No i potem piszemy, a ja mówię: no to przyjdź do mnie, czy mogę odebrać i zrobić sobie wolne na weekend i tak dalej. Ona mówi: no chętnie bym przyleciała, ale mam dzieci. No to mam dzieci, czyli minimum 2. Na pewno jest po rozwodzie, albo już nie jest w związku z facetem. I teraz zobaczcie, co się robi. Gdybym napisał jej: dobra, to zabieraj dzieci, przyjedź, no nie wiem, czy by się nie zastanowiła i by nie przyjechała. To nie chcę tego rozkminiać, ale nie chcę też oceniać. Chodzi mi o to, że właśnie większość ludzi widzę tak, że tam jak ona przeczytała zagłębiła się w ten projekt, to ona napisała, że dużo tam jest prawdy i dużo dobroci w tym. I ona już nie odczytała tego, prawdopodobnie albo mnie zablokowała, albo już nie będzie ze mną pisać. I to też jest tylko domysł, ale tu chodzi o dużo głębsze rzeczy, które pokazują, że jak inne kobiety ze mną rozmawiają i widzą, że nie zmanipulują mnie jako Jasia Kowalskiego, czyli dekoldem, czy wypiciem drinka, czy czymkolwiek, czy naciąganiem mnie na drinki, nastawianiem im drinków, czy różnych rzeczy. Nawet miałem przypadki, że chodziłem z takimi znajomymi, to kobiety nawet mówiły: to kup mi to. O kurde. No to było ciekawe. Ja nie rozdaję pieniędzy na prawo i lewo, tym bardziej jak ego umysł mi to nakazuje wręcz. No tak jak czasami lubię coś kupić, to nie chodzi o to, że się cały czas bronię, czy tam mam do tego wstręt. Nie, normalnie, czasami po prostu czuję się fajnie i po prostu to robię, bo akurat mam na to ochotę też. Bardziej mam na to ochotę i ja tego nie mam, niż to, że komuś to kupię. I powiem wam, że te związki, które są u tej kobiety, u tego mężczyzny, na przykład jak zobaczymy dwie sytuacje, to nakładają się na siebie. Te wzory się, no jak popatrzysz na jedną rodzinę, na drugą rodzinę, to widzisz podobne mechanizmy. To są tak podobne mechanizmy, że ciężko to ominąć, jak się żyje w świadomości. Patrzysz na taki związek, zadajesz pytanie: kurde, ja byłem jako młody chłopak w takim związku i popełniałem te same błędy. Teraz to widzę z takim wow! A przedtem nie, no udawałem, że no dobra, to nadgodziny to normalne, to trzeba to, bo urodziny, potem święta. I jak się jest w tym, ja nie obchodzę jako echo urodzin, nie obchodzę Wigilii, ja nie mam żadnych świąt, dla mnie każdy dzień jest świętem. I powiem wam, że jak się widzi te mechanizmy, te nie kończą. Ja jak byłem w galerii w Norwegii, w sklepie w święta, przed świętami, to zderzyłem się prawie ze ścianą, patrząc na to, ile ludzie potrafią w rękach nosić toreb z prezentami, z zakupami. To się... No naprawdę, to... Ja wyglądałem tam jak ufoludek, bo ja tam miałem owoc w ręku tylko. Jadłem owoc. Nie miałem tam żadnej torby, żadnych zakupów. I nie mówię, że oni są gorsi, że ja jestem lepszy. Nie, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że patrzysz na ten niekończący się obłęd. Ludzie sobie w ciągu roku kupują prezenty za wypłatę i w święta jest double albo jeszcze więcej. Jak słuchałem, jak znajomi wydają pieniądze dla rodziny na takie nawet drobiazgowe rzeczy i wydają takie pieniądze, to uwierzcie mi, że się w głowie nie mieści. Zobacz, mam znajomego, który pracuje po 10 godzin, jest zmęczony, w weekendy bierze dodatkowe roboty, sobota, niedziela. Jest tak zmęczony, że jak patrzę na niego, to normalnie
nawet mu nie współczuję, bo tu nie jest już o nie współczucie, tu głupota jest. Tu już jest tak taki schemat, że pracą fizyczną on się dorobi. No i, a ja go nie chcę wyprowadzać z jego założenia. To jest jego założenie, jego cel na te pieniądze. Dlatego ja tego nie robię. Dla mnie czas wolny jest największym wynagrodzeniem. I pieniądze przychodzą z każdych stron, bo dlatego, że ja jestem w obfitości. Ja nie biegnę za pieniędzmi i nie działam z roli ego programów, systemowych programów. Czyli jak mam dniówkę i nie mam, umysł ci powie, ale to 8 godzin, czy jesteś stratny. I patrzysz z roli umysłu. A ja robię ruchy 2-3, ja mogę mieć całą tygodniówkę jednym ruchem. Takiego Norwega. Jednym ruchem robię. Czyli ja nie pracuję cały tydzień i w 2-3 godziny robię taki ruch, że te pieniądze do mnie przychodzą z lekkością. I co się dzieje? Gdzie te mechanizmy? Teraz ego by mi powiedział, mógłbym usiąść z takim ego umysłem przy piwie sobie i bym powiedział, no dobra, czyja była racja? A on powiedział, no to teraz ty masz ego, ja już nie jestem ego. Nie. Tu chodzi o mechanizmy. Ja się nie poddaję tym mechanizmom, gdzie nauczyła mnie szkoła, bliscy, czy znajomi, czy otoczenie, czy środowisko. Ja nie wchodzę w te mechanizmy. Ja odchodzę od nich, ale stan wewnętrzny, jaki mam, spokój, wewnętrzną obfitość, ja nie mam myśleć o bogactwie, ja mam to wiedzieć, że jestem bogaty, że jestem zdrowy, że te mechanizmy się przez ciało uwalniają. Ciało na przykład jest przeziębione albo jak, ale to wszystko, te różne rzeczy z ciała się uwalniają i to nie trwa tydzień, miesiąc, pół roku. Wierzcie mi, że jak ja zszedłem z nocek, gdzie pracowałem na zmiany, to żeby ciało się zregenerowało, to dobry rok potrzebowałem, żeby spać normalnie w nocy. A nie omijając jeszcze stresów, niepokojów, problemów finansowych. To co innego. Ja z jakiegoś z 30-40% może zszedłem, że spałem lepiej. I to mi się wydawało, że wow, cała stuwa. Nie. Dlatego taki mężczyzna, który pracuje ciężko i on mówi, ja muszę dla córki zarobić samochód, kupić samochód, ja muszę na prawo jazdy dać, albo powiem wam, że ja mówię, słuchaj, a ona nie ma czasu, nie może sobie zarobić na te prawo jazdy, tylko ty musisz jej pomagać. I to nie pomagasz, bo jesteś bogaty i po prostu kupujesz, bo ty nie zostajesz więcej w godzinach pracy. Ty spędzasz czas, a on nawet nie będzie miał czasu spędzić tego czasu, bo on cały czas pracuje. Czyli kupi prawo jazdy i kupi samochód i sobota, niedziela jest w pracy. Już nie ma siły, ale nie, tak wygląda związek. Ja mówię, o kurde, no dobra, kobieta siedzi w domu, bo nie pracuje, bo nie ma prawa jazdy. Ja mówię, okej, dobra, super, wow. I to nie, ja się dzielę tą informacją, to nie chodzi o to, że ja tam jestem i się śmieję z nich, ale to chodzi o to, żeby wam, którzy będą to słuchali, drodzy bracia i siostry, żebyście zobaczyli przepaść. Dlatego niezgodny, niezgodna te tytuły są. Dlatego pokazuję programy, których zdrowy rozsądek albo sen tego nie zobaczy. To dopiero aż się wkuł na całą sytuację, walniesz, upijesz się i da dalej, ale zrób nawet taki mały ruch, jeżeli jesteś facetem. Upij się albo kup sobie coś za wypłatę pierw, zanim przyjedziesz do domu. Zrób sobie prezent za te harowanie, nie wiadomo jaki. Kup sobie fajny zegarek, jak będziesz chciał. To, na co masz ochotę, albo idź do restauracji, wypij lampkę wina i wróć taksówką. Zobacz reakcję rodziny, co się będzie działo, albo czemu nie wracasz po pracy. Albo zostań w hotelu na noc. Weź sobie, kurde, butelkę wina, albo nie wiem, 4-pak, albo nawet dobre whisky. Wypij, zostań tam na noc, zobacz, tam nie ma zdrady, tu nie chodzi o to, że ty nie dbasz o rodzinę. Jak tym jednym gestem nie dbasz o rodzinę, to zobacz, kto widział, że dbałeś o rodzinę przez x lat. To jest, kochany, strzał w kolano, nie? To jest mistrzostwo świata.
Jak to się zobaczy. Tak sama kobieta, która pracuje, a facet, kurde, albo leży w domu, albo wraca z pracy i on włącza telewizor, włącza gry, włącza seriale i nic już nie robi. To on cały ten deficyt, który i tak po robocie, po tym stresie, po tym wszystkim wraca do domu, to cały ten deficyt jeszcze na oparach oddaje wiadomościom, oddaje serialom i tak dalej tą energię. To jak ma zrobić Tobie masaż pleców? Jak ma Tobie kupić kwiatek, który położy na poduszkę? Albo pocałować Cię w szyjkę na dobranoc? Jaką ma to zrobić? Ja zobaczyłem, że w tej rzeczywistości coś zdobyte traci na wartości. Ja nie tworzę związków w kontraktach, albo nie tworzę związków i nie mówię kobietom, że ja będę z Wami na całe życie. Bo to by było kłamstwo. Mi system pokazał, tak jak mi system pokazał, zabijaj ryby, to ja zabijałem, bo oni mnie nie zmuszali, ale kazali mi pracować, no to pokazali mi, co mam robić, to myślałem, no wszyscy inni to robią, to ja też to robię. Dopóki nie zabiłem ryby i ta ryba w zlewie po kilku minutach zaczęła się rzucać. Wtedy doznałem szoku, większej percepcji, większego przebudzenia. Co zrobiłem? Przeprosiłem tą rybę, pobłogosławiłem, pokochałem i zrozumiałem, co zrobiłem. Tam zabijałem 1000 ryb dziennie. Patroszyłem normalnie, a inaczej doświadczyłem to, jak sam to zrobiłem. Pomyślałem, że to normalne. Wszyscy dookoła łowią, zabijają i tak dalej. Wow, super, pięknie. I tak samo masz wzorce ze związków małżeńskich, z tym, że kuzyn, ciotka, wujek, rodzice tak pracowali i masz tak wpojone to, że żeby wyjść z tego, to musisz to pierdolnąć. Przepraszam za to określenie, ale to tak trzeba zrobić. Jeżeli tego nie zrobisz, no to z automatu nie zobaczysz tego. I tu nie zachęcam Was do rozstawania się, ja zachęcam Was do poznania prawdy, gdzie jesteście. Bo ja zauważyłem, że jak ja dawałem non-stop, prułem z siebie wszystko, co mogłem, robiłem na 2 etaty i płaciłem alimenty, ledwo się utrzymywałem i byłem w takiej frustracji, że uwierzcie mi, że się w głowie nie mieści. Teraz to mówię to z bananem na ustach, ale powiem Wam jedną rzecz, to jak wtedy robiłem wszystko dla innych, a pierdolnąłem to i powiedziałem, nie, teraz będę robił wszystko dla siebie, to kurde, wszyscy zaczęli mnie oceniać, a to wiesz co, ale to ty tak, a to tak, a to... No mówię, to dobra, to jak ja zapierdzielałem jak wół, to pasowało, tak? Czyli system bił mi brawo, no bo jak męczennikiem jesteś, wow, w poczuciu winy, w bólu, w żalu, to super. No to mówię, to jest piękne. I zobaczcie, jak ja sobie sam pomagam. Ja jeszcze bardziej podkreślam to, że dobrą drogą idę. To, że inaczej patrzę na rzeczywistość. Widzicie to? Ja tym monologiem, który nagrywam i dzielę się z Wami, to jest najfajniejsza rzecz, jaki ja feedback sam dostaję. Bo nauczyciel sam się uczy. Sam koryguje błędy. Dzisiaj na tej lekcji mówi uczniom tak, za 3-5 lat mówi już uczniom inaczej, bo mówi, ej, kurde, dobra, tam dałem im takie informacje i to nie halo. I on na końcu drogi i tak się dowiaduje, że niczego ich nie nauczył, sam siebie nauczył. Tak jak nauczyciel nauki jazdy. Jeden uczy tak, drugi uczy tak i potem się dziwimy, że ktoś jeździ tak, a ktoś jeździ tak. To, że oni zdają kursy, to oni uczą tak, jak sami potrafią. Najlepiej. Wierzcie mi, jak widzę wszędzie, jak ludzie żyją w programach, że nie omijają sklepów, że przejeżdżają jedną drogę i 5 sklepów muszą zahaczyć i wydać w każdym sklepie pieniądze, bo promocje, bo to tam do ilu by sklepów, ja czasami z nimi wchodzę, z różnymi znajomymi wchodzę i ja nic nie kupuję i i oni mi nie zadają pytania, czemu ty nic nie kupiłeś. Bo ja mogę przejść przez sklep, mogę popatrzeć, mogę podotykać nawet produkty i wychodzę, bo mnie go
nie zawsze przejmuje kontrolę. Jak przejmuje kontrolę, to w takim mini tym, że sobie, no dobra, to sobie pozwolę na takie coś, bo akurat mam ochotę. Ego ma ochotę może, tak. I uwierzcie mi, że to... Znaczy nawet nie chodzi o to, jak ja tak mówię, uwierzcie mi, to robię taką interpunkcję, jak ktoś mówi na karate słowo. Po prostu sprawdźcie sami, bo to jest tylko koncepcja, to co ja mówię. Najważniejsze dla Was to jest to, tak samo jak bym mówił Wam o zdrowym jedzeniu, czy o siłowni. Jeżeli będziecie słuchać, to będziecie się nakręcać, podkręcać i umysł Wam powie, no dobra, to już dobrze, nasłuchałeś się o diecie, to już nie musisz dbać o zdrowie, nasłuchałeś się o siłowni, to już nie musisz iść na trening. Ale dopóki sami się na początku nie zmusicie, żeby to zobaczyć. Ja patrzę na to tak, jakby było stado chomików zamiast ludzi, kręcą się w tym kółku i jeden chomik wypada. I na przykład tym jednym chomikiem jesteście Wy. Jesteś w takim szoku, że wskakujesz znowu do tego kołowrotka i kręcisz się z nimi, ale przez moment byłaś na zewnątrz. Zobaczyłaś ten świat, że on stoi. Poczułeś się źle, ale już zabrałeś tą iskrę boskości, tą nutę, tą esencję, tą delikatną kroplę boskości, tego ciszy, spokoju i potem postanawiasz, że sam wyskakujesz, albo sama wyskakujesz na chwilę i teraz 2 sekundy zamiast sekundę siedzisz, albo 3 i znowu wskakujesz. Mówisz, o kurde, dobra, jeszcze większe doświadczenie, jeszcze większe odczucie. I co? Wyskakujesz na minutę. Co się dzieje? Kręci się w głowie, niedobrze, nawet można zwymiotować. Skoczysz z powrotem i za chwilę wyskakujesz, już nie kręcisz się nie wiadomo jak długo. Za chwilę wyskakujesz i mówisz, o kurde, dobra, już teraz nie ma wymiotów, nie ma kręcenia w głowie i zaczynasz widzieć ten kołowrotek tych bliskich, znajomych, że się kręcą. Nie dowierzasz i krzyczysz, słuchajcie, ej, wiecie co, kurde, nie kręćcie się, możecie tu wyjść, tu jest fajnie i tak dalej. Ale tam jest taki krzyk umysłu, tam jest takie koło samsary, że się w głowie nie mieści. Możesz rzucać kamieniami, możesz strzelać do nich. Aż w końcu poddajesz się, bo oni nawet nie wiedzą, że się kręcą. I uzmysławiasz sobie, że to Ty jesteś osobą, która miała się obudzić. Rozumiesz? Ja pitole. Wierzcie mi, że to jest... Jak rozumie się takie coś, to widzisz te programy, te mechanizmy, to jak ludzie oddychają, co robią, powtarzalności i tak dalej. Ty nie robisz już potem nic logicznego, nic. No nic. Odwiedza znajomych, cieszysz się tą rzeczywistością i nie można tam wrócić, ja Wam powiem. To tak jak Neo powiedział do Morfeusza w pierwszej części Matrixa. Nie mogę tam wrócić, co? A on mówi, chciałbyś, jeśli byś mógł? I nie wiem, czy Neo odpowiedział, chyba nie. Bo on na początku mówi, wypuśćcie mnie, bo ja nie wierzę, nie jesteście prawdziwi. Jak Morfeusz pokazał, że w systemie jesteś baterią, masz zasilać system. Skumajcie to, kochani. Jeśli dostajesz na przykład od sądu, czy od kogokolwiek, czy jakikolwiek mandat, bo zagapiłaś się, czy zagapiłeś się i przyjechałeś fotoradar, ci strzelił fotel. Już myślisz o tym, że strzelił ci fotel. To, o czym myślisz, przyciągasz. I tak działa system, energia. Bo rozstawiał te aparaty, te prędkości, policję i tak dalej. Ja dla tego systemu jestem niewidzialny. Ja robię, na co mam ochotę. Nikogo nie krzywdzę. Ja tu się zaczynam bawić. Ja dopiero zaczynam odkrywać to wszystko. Jak to działa? Ja się uczę tego. I w Nordic Wild West, tam gdzie natura spotyka serce, tam nie będzie, kurde, tak jak mówiłem w tych kolejnych częściach, tam nie będzie weekendowych, zakrapianych weekendów albo telefonów czy telewizji. Tam będzie jazda konna albo przebywanie przy koniach, albo czytanie książek przy koniach, albo nawet nie musisz
być częścią Nordic Wild West. Ty możesz zrobić coś innego. Możesz, jak masz sąsiada z końmi, to weź książkę i idź tam na podwórko. Albo przy płocie nawet posiedź. Zobaczysz, co ten koń zrobi. Nie patrz się w jego kierunku. Oddychaj spokojnie i zacznij czytać. Weź sobie krzesełeczko, jak jest fajna pogoda, albo jak jest trawka, to w lato to można się usiąść i oprzeć na ten. Tylko może usiąść się kawałek dalej od ogrodzenia, bo jeżeli koń jest karmiony marchewkami lub jabłkiem lub tam z przysmakami, to może niechcąco ugryźć, bo on będzie może myślał, że masz w kieszeni smakołyk. Złapałem się tak jak jeździłem na stajnie, to złapałem się tak jak jedna kobieta właśnie powiedziała, właścicielka koni, ona powiedziała, że ona nie pozwala karmić koni. Można wrzucić po jeździe, można wrzucić takiego konia, można wrzucić, powiem Wam, można wrzucić do tego kobłoka, czy do tego wiadra marchewka albo jabłko. Tak można mu podziękować za ten, pogłaskać go, ale nie daje i te konie nie gryzą. Byłem w jednej stajni, to uwierzcie mi, że ludzie pokazywali mi blizny normalnie, bo było tak. Tu nie chodzi o to, że ja was straszę, tylko chodzi o to, kochani, że no wszystko się może zdarzyć, tak? I można poczytać taką książkę i zobaczycie, co zrobi koń. Koń na początku będzie was obserwował. Będzie was sczytywał waszą energię. Jak będziecie mocno toksyczni, to on nie podejdzie i możecie tam, kurde, sypać cukier, możecie nie wiadomo co robić i on nie podejdzie. Tu chodzi o to, że koń będzie was obserwował i on podejdzie do was dopiero jak kilka razy może przyjdziecie, będziecie siadać w tym samym miejscu, czytać tą książkę i to wtedy wam pozwoli się dotknąć. Będzie waszym najlepszym przyjacielem. To jest ta więź. Tak samo ja pozwalam z ludźmi. Jeżeli ja czuję, że oni boją się mnie, bo ja jestem obecnością, jestem lustrem, to ja ich wszystkie te odkrywam, te emocje. Ja czuję, jak ktoś próbuje tam, kurde, zagrać jakieś albo tam wkręcić mnie w jakąś historię, bajkę, rozpowiada i tak dalej, to widzę, z kim rozmawiam. Z agentem, a nie z gościem, który śpi. Agent w niego wchodzi, taki matrixowy i on próbuje mnie nastraszyć. Widzę to w jego oczach, jak się oczy zmieniają, jak są czarne, jak tonus się zmienia, jakie emocje są. Ale to tylko to, kochani, świadomość pomoże wam to odczytać. Nie spanie, nie w automatach, nie czytanie i analizowanie myśli. Te myśli są gdzieś tam, kurde, no umysł tam odgrywa, to ja tam go w wyobrażeniu go odsuwam tak od siebie, że albo przyspieszam mu to jego gęganie, tak, i ściszam, i mówię, co, bo nie słyszycie, a on sobie, dodaje mu tam z normalnej prędkości mowy, dodaje mu tam 5, on sobie tam bzyczy i ja go wyrzucam go do tego no i tyle, nie? Wiem, jak działa umysł, wiem jak nie walczyć z nim, bo on jest też częścią mnie. Ego też jest częścią mnie i wszystko akceptuję. I uwierzcie mi, że przesyłam wam wszystko, co najlepsze, bo można na te tematy mówić w nieskończoność. Jak do kogoś dotrze taka informacja, jak ktoś to odczyta, ktoś będzie chciał więcej na ten temat, to napiszcie w komentarzu, ja wam podam, albo można wejść na stronę Nordic Wild West, tam jest numer telefonu na WhatsApp norweski, albo na maila można wysłać zapytania, albo nawet fajny jest formularz, kim jesteś, gdy nikt nie patrzy. Uwierzcie mi, czasami ja wiem, że czasami poruszam różne tematy, bo po prostu jadę i coś zaobserwuję i to mi wejdzie w ten. Ja nie chcę robić jakiegoś jednego tematu, który będzie się rozwijał jak lasagna. To wiecie co, tu chodzi o hasła takie, że na przykład siedzi ktoś, przysłowiowy Jan czy tam Kasia, siedzi, pije kawę i tak dalej i słucha gdzieś tego podcastu, albo nawet zmywa naczynia i wypadnie widelec przy myciu, albo po tym ostatnim łyku kawy odkłada się kubek i normalnie się zatrzymujesz w takiej pauzie i mówisz, co? No co jest grane? Co?
i jakieś słowo, jakiś tekst do was wpadnie, was tak jakby potrząchnie. Co? Dlaczego ten film do mnie trafił? Dlaczego ja to słyszę akurat w tym momencie? Gdy jest naprawdę bałagan jak cholera u mnie w życiu. Ale to nie jest bałagan. To ogień pokazuje ci, kurde, że czas się obudzić. Że czas wyjść z mechanizmów, ze schematów. Pamiętajcie, że pomóc możecie tylko sobie sami. Tak jak Morfeusz powiedział fajnie. Ja wam mogę pokazać tylko drzwi, ale wy sami musicie przez nie przejść. Ta cisza taka wewnętrzna, która mi towarzyszy, jest taki spokój umysłu. Nie ma tej analizy, nie ma tego gonienia, nie ma tego, że nadgodziny, jak nie zrobię, to siłą mięśni swoich ułożę sobie, zarobię na ten świat i patrzysz na te domy, na te jachty, na te samochody luksusowe i myślisz sobie, co jestem kosmitą, że mnie na to nie stać, albo co ja takiego źle robię? A dlatego, bo szkoła ci powiedziała, że jesteś tylko ciałem. Że jesteś tylko, że powiedziała ci szkoła i system i otoczenie pokazywało ci, że jesteś tylko ciałem. Że nie jesteś, że nie powiedzieli ci o tym, że a słuchaj, a ty jesteś ciałem subtelnym. Wiesz, że ty możesz w innej rzeczywistości układać sobie tam życie i to ten świat ci musi odzwierciedlić to? Usłyszałeś od kogoś coś takiego? Usłyszałeś, że żyjesz w 10 iluzjach świata? Może nawet to jest 10, to jest taki mini mini rozmówki albo jak to było jak książka była, to było takie fajne nie streszczenie, tylko takie fajne, co to było? Fiszka. No. Samadhi na YouTubie, filmy, kurde, 5 odcinków jest fantastycznych. Jak gościu mówi, też można się zafiksować, bo umysł może myśleć, ja już jestem przebudzony, ja już jestem w Samadhi. Ale to potem dopiero się zaczyna ta jazda taka fajna, że widzisz to wszystko, że budzisz się w klatce i myślisz, że jesteś w tej klatce i utożsamiasz się z tym i mówisz sobie, o kurde, zaczynasz walczyć. Chcesz uciec stamtąd, chcesz walczyć z tym, a oni jeszcze bardziej, wszyscy wtedy widać, jak rodzina, bliscy, znajomi cię atakują, a to nie oni, to programy w nich. I dlatego ja widzę w to, że agent taki wchodzi w nich. Oni tego nie widzą, bo oni śpią, nie odgrywają te role. A potem ty na nich krzykniesz i ten agent wyskoczy z nich i potem patrzysz i mówisz, o kurde, a ty skrzywdziłeś tą istotę śpiącą. I ona wtedy jest w szoku. Dlaczego nakrzyczałeś na mnie, albo dlaczego to zrobiłeś? Bo nie widzisz tego przeskoku. Bo on jest na innej częstotliwości. On cię ukuje i spierdzieli. Jeszcze pokaże we wzroku taką nienawiść do ciebie, albo taką złość, pogardę w słowie. Przeważnie w słowie to jest. Ton się zmienia, ale jak spojrzysz w oczy, tam wtedy nie ma duszy, jest ciemność. Ojej. Kiedyś takie kobiety w szpitalu zobaczyłem takie oczy, że mało nie wyskoczyłem z sandałów, jak byłem w szpitalu. O kurde, mało się nie przewróciłem, jak spojrzała na mnie. Ojej. To musiała mieć czarną duszę. O kurde. Ta musiała odchodzić z tego świata w nienawiści, w żalu, w pretensji, w złości. Tam nie było istoty. Tam nie było pięknej duszy. Ja patrzę na innych z takim współczuciem, ale nie jest takim, że szkoda mi was, tylko z takim współczuciem, że
kurde, wy jeszcze walczycie, wy jeszcze idziecie tą drogą, wy jeszcze... Ja przez to przechodziłem. To tak samo jakbyście pływali w takiej sadzawce i wchodzili do tego basenu, jak właśnie z tego kółeczka, co wyskakujesz. Ten chomik. To wchodzisz do takiego basenu, umyjesz się i potem nawyk cię zmusza do tego, że mechanizmy, że wchodzisz do tego basenu, ale do tej sadzawki. Ale potem mówisz, kurde, a tam było fajniej, tam było inaczej. Dobra, jeszcze raz tam pójdę. Tak jak z tego kołowrotka, ten chomiczek wyskoczy i potem mówi, o kurde, tu mogę sobie tej trawki poskubać, tu mogę tutaj na słoneczku poleżeć, tam ci krzyczą, biegają. Wiecie jak to wygląda? To wygląda jak w Samadhi właśnie na YouTube pokazują, jak te owce na rzeź idą. Albo jak te krowy stoją w bojni, albo te kurczaki w chłodnikach. Tak ja widzę rzeczy, tak ja widzę ludzi. W niekończącym się konsumpcji. Dlatego film, wierzcie mi, że kto z Was idzie, już zaczyna czuć, to obejrzyjcie sobie film na YouTubie Oni żyją z 1988 roku na YouTubie. I tam jest pokazane, jak ludzie żyją, jak facet zakłada okulary i widzi prawdę na temat pieniędzy, na temat pracy, na temat konsumpcji, rozmnażania, niepodważania autorytetów. O ja, normalnie, uwierzcie mi, ja już mam całe ciało w gęsiej skórce, ale to nie ze strachu, tylko z takiej prawdy. Aż mam, włosy mi się podnoszą na plecach i na tym. Ojej. Jak ja to obejrzałem na początku, to dlatego Jezus fajnie mówi w filmie. Mówi, gdybyście byli z tego świata, kochaliby was. Oni was nie kochają, bo oni śpią, a jak oni śpią, to tak jak Morfeusz fajnie pokazuje. Dla mnie Matrix to jest, kurde, taką, jak to? Apokalipsą. Jest w 2000 roku, ja potrzebowałem jeszcze 26 lat, żeby zrozumieć ten film, załapać tą, no bo ja miałem 19 lat, 99 on chyba był. Roku był Matrix, pierwsza część. To miałem 19 lat, to żyłem w lęku, w ignorancji, w potrzebie ego, służyłem ego, a nie ego umysłowi, a nie odwrotnie. Teraz role się odmieniły, ale to może to jest potrzebny taki wiek, wiecie, że trzeba rozwalić te wszystkie, wejść w te wszystkie drzwi, posprawdzać to wszystko, a potem zobaczyć, że jesteś w domu, że jesteś w oddechu, że jesteś w tym. Tak mi się wydaje, że to tak wygląda. Znaczy tak to czytam po prostu. Ja teraz już czytam, a nie jaka fajna sytuacja. Czekam na prom. Taki biały Maltańczyk wygląda. O, jaki suciutki. I dzieciak z drugiej strony z okna z samochodu. Widzicie? Ja takie radości mam. To są takie przyziemne, fajne te. Bardzo małe rzeczy teraz mnie uszczęśliwiają. Oj. Ale i teraz zobaczcie, ja nie mogę żyć w takich związkach z kobietami, z dziećmi, które żyją w ego i tam jest niekończąca się konsumpcja i idąc z dziećmi do sklepu, albo nawet nie idą dzieci do sklepu, to i tak idą gdzieś do kogoś innego i oni mówią, to mają i też chcą i potem się kupuje i to jest, jak zaczniesz kupować, to już nie ma końca i tam nie można, tego nie można zasypać. Wierzcie mi, tam można dawać, porozglądać się można po innych ludziach, jak się rozwodzą, jak się kłócą, jak myślą, że to jest ta miłość. To teraz już żenię się bez intercyzy, bez tego, daję ci majątek, bo cię kocham i to jakie to jest próżne, jakie to jest. Od razu się zapala mi lampka, brak miłości, jestem w braku. Mogę być milionerem, ale jestem w braku, kocham cię, bo spotkał kobietę, która jest ładnie ubrana, wyperfumowana, ma figurę albo ma urodę. O kurde, i za 10, za 15 lat jest powtarzalność, schematy. Tak jak na stock market albo na giełdach. Bardzo łatwo to zaobserwować, te cykle. Ale trzeba być w tym
w integracji, przejść integrację i trzeba być w tym, żyć, a nie żyć w uśpieniu, w serialach, w Netflixach, w Wi-Fi, jak w największym internecie. Ja mam 100 giga internetu, nawet chyba mam nielimitowany już, a ja zużywam 7 albo czasem 15, jak gdzieś jestem i pracuję na laptopie, albo właśnie wrzucam filmy, albo pracuję na projekcie. Dacie wiarę? Ciekawe to wszystko. Na takim parkingu, nawet czekając na prom w Norwegii, można się dużo dowiedzieć. Porozglądać się po samochodach i mało kto bierze książkę, albo mało kto kontempluje, albo mało kto praktykuje uważność. Wszyscy w telefonach siedzą. No ale ja nagrywam, ja tak naprawdę ten telefon gdzieś tam w tle jest, a nie ten. Ale to też można podpiąć, jak to wygląda. Dziękuję Wam. Pozdrawiam Was serdecznie ze ścieżki Nordic Wild West, kochani. Do usłyszenia w następnym odcinku.